Byliśmy na granicy w Wale 3 dni temu i powiedzieli nam, że za 3 dni będziemy mogli wjechać do Turcji. No i jesteśmy i powiedzieli, że musimy jeszcze wyjechać na tydzień do Gruzji i dopiero będziemy mogli wjechać do Turcji. Tu jak widzicie z tych wszystkich nerwów spadliśmy z betonowej drogi kołem. Co do granicy okazało się, że w systemie tureckim mamy tak namieszane, przez to, że 2 razy byliśmy dłużej nielegalnie, że teraz tyle ile będziemy poza Turcją, na tyle będziemy mogli wjechać do Turcji. Pomogli nam wyciągnąć, dobra. Jesteśmy cali, całe jest auto. Ale nadal nie chcą nas wpuścić do Turcji. No jest problem znowu. Tak więc udaliśmy się do Batumi. Na początek obiad w pobliskiej małej knajpeczce. Zamówiliśmy zupę pieczarkową, Paweł placki ziemniaczane, ja pasztet z grzankami. Musieliśmy zostać tutaj miesiąc. W Turcji byliśmy umówieni za miesiąc i mieliśmy być przynajmniej miesiąc, więc postanowiliśmy ten czas spędzić tutaj. To był dla nas najcięższy okres od tych 3 lat, kiedy żyjemy w kamperze. Załamka totalna. Nie było dnia, żebyśmy nie płakali. Było tylko ciężej z każdym dniem. Takie miałam wrażenie. Ale staraliśmy się nauczyć żyć w nowej rzeczywistości. Nadal w trójkę. Batumi nas każdego dnia oczarowywało. I choć pierwszym razem, gdy je zobaczyliśmy w szczycie sezonu, chcieliśmy jak najszybciej wyjechać, to tym razem okazało się, że jest nawet parę parkingów, żeby stanąć. Niektóre są płatne, niektóre bezpłatne. Na jednym był to koszt 5 lari, na innym 10. Za zarobialec? Co to jest za zarobialec mały? Czemu nie tutaj nie oddycha? Oddycha. To czuć tak, że aż mi daje po oczach. Ale patrz, możesz sobie od razu do szklaneczki nalać. No, jest za kantorów. Wszędzie 1,55. No. Pól herbacianych nie ma, za to jak się okazuje, Batumi to gruziński Dubaj. Wieżowce przy morzu, które wspinają się ponad chmury, robią niewyobrażalne wrażenie. W życiu nie widziałam czegoś podobnego. Klimat jest subtropikalny, więc nie jest tu ani za ciepło, ani za zimno. Pogodę mieliśmy różną, raz świeciło słoneczko, a innym razem lało parę dni. Batumi można przejść wzdłuż bulwarem. Ciągnie się on przy morzu od początku miasta aż do lotniska. Żeby wejść do centrum miasta, wystarczy skręcić w obojętnie którą uliczkę w lewo, jeżeli idziemy w stronę lotniska, a w prawo, jeżeli idziemy w stronę wieży z alfabetem. W koło znajdziemy delfinarium obok parku ze stawem i z małym lunaparkiem, mini zoo, w koło liczne knajpy. Wszystko to, o czym Wam mówię, zobaczycie w dzisiejszym odcinku i w paru następnych, które dla Was przygotowałam. W Batumi znajdziemy knajpy z bardzo różnorodną gastronomią, bo znajdziemy restauracje tureckie, ukraińskie, włoskie i ruskie i są street foody i co sobie wymyślicie, a jakość jedzenia w Gruzji jest naprawdę na wysokim poziomie. Naszym ulubionym miejscem był cheesesteak, niedaleko parkingu. W centrum miasta znajdziemy też sklepy z sieciami komórkowymi, różnych operatorów, warzywniaki, mięsne, kebaby. W Batumi spotkamy bardzo dużo różnych narodowości. Są Polacy, Turcy, Ruscy, Kazachstan, Ukraina, Iran. No i nie zapominajmy, że Batumi jest tylko 8 km od granicy z Turcją. Ciolo! Dni mijały nam powoli, czas się dłużył.
Codziennie spacerowaliśmy po mieście lub po deptaku. Spędzaliśmy ten czas na uczeniu ciola nieodchodzenia od kampera na marne, bo uciekł. Nie było go cały dzień. Chodziliśmy, szukaliśmy, nie wrócił. Na noc i następnego dnia szukaliśmy go i nic. I wieczorem Paweł zrobił jeszcze jedną rundę i usłyszał płacz ciola, który przeszedł przez hotel na drugą stronę, aż pod wieżę z alfabetem. A tu jest delfinarium obok tego jeziorka. Można pójść pooglądać delfiny. Co on tam ma? To taki komin jest? O kurde. Grubo. Co tu się dzieje w tym Batumi? To jest w ogóle kit. To same wieżowce. Wygląda to kosmicznie. Przechodzi, ale chyba się uda. Zaraz wam pokażę, gdzie stoimy. Ale te budynki robią wrażenie no niesamowite w ogóle. Tu się tak miesza w tym Batumi, jest taki kontrast tych takich starych budynków, gdzie na każdym balkon jest inny i tych wielkich wieżowców. No a my zmieniliśmy parking. Mieliśmy zamiar stać pod delfinarium, ale powiedzieli nam, że pod delfinarium nie możemy stać, bo to jest parking delfinarium, nie możemy tam zostać. No i musieliśmy się przeparkować, więc znaleźliśmy na szybko taki parking. Wam pokażę, jak stoimy. Generalnie nic nie jest za bardzo nagrywane. No jest skropnie bez ciola i jest ciężko, ale staramy się jakoś żyć, zwłaszcza, że mamy drugiego kota. No ale nic nie jest za bardzo nagrywane. Prawdopodobnie z Batumi będą tylko takie odcinki, w których pokażę wam, jak wygląda Batumi. No i tutaj możecie już zobaczyć kamperka. No i tutaj nam się wyłania taki budyneczek. Balkony akurat są takie same. A my sobie tak stoimy na tej miejscówce tutaj. Zwykły parking, bez szału. Na szczęście mały za bardzo nie wychodzi na dwór, tak jak to robił Ciolo, więc możemy sobie stanąć w takim miejscu. No i zobaczcie, po tej stronie mamy te wieżowce, które się tu wyłaniają. Tam podejrzewam, że był jakiś restaurant, nie wiem, czy on jest otwarty. No, klimat jakiś tutaj jest, ale chcieliśmy bardziej spokojne miejsce takie. No okej.
woda jest. Co? Jezu, jak ślisko! km, może 15 od granicy z Sen w Czarnogórze. Czemu zjadasz moje jedzenie? Nie twoje. Moje było. Uczuciem jak ser. Taki kawałek był akurat. To nam uratowało życie. Co wyplułem, a ty zjadłeś znowu. Przez Czarnogórę. Nie, to nie, nieprawda, tak nie było wcale. Tak nie było. Zjadłem kawałek, był taki żelasty, więc go wyplułem, nie? A ty za chwilę powiedziałeś, co to? Wypadło ci i powiem, zjadłaś. Co? Nie zjadłam! Nie, wyplułem. I dowiedziałaś, skąd to jest, wyplułem. No i co, no ja lubię po tobie zjadać, no. Tak jest. Muszę wiedzieć, bo ci zostawiał. Piękny omlecik. Co robisz o 20, kiedy stary mówi, że ma ochotę na cheese steaka? Idziesz po cheese steaka. Ale słuchajcie, tutaj po drodze są tańczące fontanny. Że wam pokazuję, jak to wygląda w nocy. Ej, dobra, one wstają. Co jest tam?
No i takie spotkanie. W Portugalii się poznaliśmy, w Turcji spotkaliśmy przypadkiem i w Gruzji znowu. Cześć, cioch. Ciolko. Oddaj. Pół tylko mogę zrobić. Daj mi jedną. Pół. Jedną. 1,5. A przed chwilą niespodziewanie nad głową przyleciał mi samolot. Nie zwróciłam uwagi, że tutaj już się zaczyna lotnisko. No i ludzie czekają na następne, aż będzie startował albo lądował, ale nie widzę nic, żeby tu coś się działo. No, droga mi się skończyła generalnie. Co nie? Tam. Mam go, patrzcie, leci. Będzie mi przelatywał nad głową? Jest cały mokry, cielo. Prawie się udało, no. Zostaw! On ci porządki w kuchni robi. Zostaw tam papryczkę. Zostaw. To ostre jest. Nie możesz tego. Bambusy. Centrum Batumi. Patrz, ale rosną banany. No weź. Nie mów. No i te fontanny też są zrobione na podobieństwo tych drugich tańczących fontan, bo to nie są te docelowe, ale jest muzyka, gra muzyka i one tańczą. Pięknie. Muzyka gaśnie i przestają
tańczyć fontanny. Ale włączyła się muzyka i one automatycznie zaczynają tańczyć. Normalnie pod muzykę. Mieszkania? Całkiem nieźle to wygląda. Nagram. Pływają ryby? No są. Co one robią? Myje się chyba. Fajne, no. O, patrz tam małpa, patrz, jest tam. Jest. Za darmo w parku, przy parku jest zoo mini. No hit. Fajnie. Łazimy. Szukamy zwierzaków. O, ale wielki, ale ma dupę czerwoną. Pod wozą. Chodź, pokaż się. Ciekawe. Tamten? To jaki fajny.